Hej, chciałabym Wam dzisiaj przedstawić najnowszy podkład marki Paese, czyli polski producent Liquid Powder Double Skin Matte. Ja mam w wersji matowej, ponieważ moja cera ma tendencję do przetłuszczania się, cera mieszana w kierunku do tłustej. Natomiast ten podkład Liquid Powder Double Skin występuje również w wersji nawilżającej, zarówno w wersji matowej, jak i nawilżającej. Mamy 4 kolory i zamierzam je Wam dzisiaj przedstawić te właśnie do cery tłustej mieszanej, a także sprawdzić, jak podkład kryje. Jestem sama bardzo ciekawa, czyli będzie to taki typowy filmik z pierwszym wrażeniem. Podkład jest dość drogi, dlatego warto sprawdzić, czy faktycznie opłaca się wydać na niego ciężko zarobione pieniądze. Rozpoczynam od prezentacji kolorów. To jest najjaśniejszy odcień 10M, jasny beż. Tak, przez buteleczkę przypomina mi Revlona 150. Ja w tym momencie jestem opalona, to mam na sobie delikatną warstwę samoopalacza, dlatego ten kolor przypuszczam, że normalnie byłby dla mnie dobry, teraz jest trochę za jasny, tak mi się wydaje, ale bardzo ładny kolor z żółtymi tonami, tak tutaj widzę na pierwszy rzut oka. Nie wiem, czy nie będzie ciemnieć, bo Paese raczej nie ciemnieje, aczkolwiek po rozsmarowaniu widzę, że te jasne pigmenty wtapiają się w skórę i on wcale dla mnie nie jest za ciemny, słuchajcie. Zastanawiające. Kolejny kolor 20M, naturalny. Jaki to jest kolorek? Przypomina mi Make Up Atelier Paris tonację NB. Coś pomiędzy 2 a 3 NB. I on w zasadzie w tym momencie jest dla mnie jednak trochę za ciemny, czyli skuszę się jednak na ten najjaśniejszy 10M, ale poczynając kolejne kroki 30M medium beige, czyli średni beżowy. Tak jest określony, średni beż. Jaki to jest kolor? Jak jest podkład skondensowany, przebija odcień oliwkowy. Po rozsmarowaniu on troszeczkę zanika. Taki złocisty się staje, troszkę ma więcej pigmentu pomarańczowego, ale nie ma, słuchajcie, żadnych różowych tonów. Jeden z nielicznych podkładów, gdzie nie ma różu. Hello, to jest niesamowite. Numer 40M, Dark Beige, ciemny beż. No i tu faktycznie jest już kolor intensywny. Muszę powiedzieć, że mogłaby być bardziej rozbudowana kolorystyka, co niewątpliwie by sprawiło, że w zasadzie każda z nas mogłaby dobrać coś dla siebie, bo takie moje pierwsze odczucia. Fajna konsystencja, kremowy, dobrze kryjący, ale to tak tylko po tych ciapkach. Kolor najciemniejszy, intensywny, ale podobna gama pigmentacyjna, czyli nie mamy tutaj różu, bazujemy na brzoskwiniach i mieszance właśnie brzoskwini oraz pigmentu żółtego. Tak się przedstawiają kolory. 10M, 20M, 30M i 40M i zaraz przejdziemy do aplikacji podkładu. Zdecydowałam się, że zaaplikuję jednak najjaśniejszy kolor 10M jasny beż, ponieważ pomimo tego, że mam delikatną warstwę, to moja cera, warstwę samoopalacza, to moja cera tak czy tak jest bardzo, bardzo jasna, biała. Dlatego nakładam podkład. Najpierw sobie robię oczywiście delikatne ciapeczki i pół twarzy, na połowie twarzy rozprowadzę podkład gąbeczką, a na drugiej połowie rozprowadzę podkład przy użyciu pędzla. Zobaczymy, która strona będzie się prezentować lepiej. Krycie całkiem przyzwoite, aczkolwiek nie określiłabym tego podkładu jako full coverage, raczej taki średnio. Tu gdzieś miałam takie jakieś delikatne czerwone wypryski. One niby zostały przykryte, ale tak nie jest po prostu na maksa. Podkład jest ogólnie kremowy, tak jak już zresztą wspominałam.
trochę lepki, ale zaraz zamierzam nałożyć drugą warstwę i sprawdzić, czy to krycie buduje się dosyć dobrze i czy nam się podkład nie będzie mazać. Póki co jest całkiem przyzwoite krycie i co ważne dla mnie szczególnie, nie czuję tak tego podkładu, nie wyczuwalna jest maska. Ta strona całkiem przyzwoita, jeśli chodzi o nos, z którym zawsze mam największe problemy. No jest w miarę ok. Zobaczymy też, jak będzie się prezentować skóra po rozprowadzeniu korektora i przypudrowaniu. Dobra, druga połowa twarzy. I w ruch pójdzie pędzel Loftu T10. Pierwsze wrażenie. Krycie, tak jak już zresztą wspominałam, średnie. Można je budować, aczkolwiek tu mam jedną warstwę, tu mam dwie warstwy. Oczywiście jest różnica, ale ta różnica nie jest ekstremalna. Może musiałabym jeszcze dłużej odczekać, aż ta pierwsza warstwa troszeczkę zwiąże się bardziej z moją skórą i efekt będzie bardziej zauważalny. Póki co w zasadzie nie mam potrzeby nakładania drugiej warstwy na całość, jedynie bym dołożyła sobie na nos, dlatego chwilkę odczekam i dołożę za chwileczkę, jak już wspomniałam, drugą warstwę na nosie. Jak powiedziałam, tak też zrobiłam. Odczekałam chwileczkę i następnie na nos dołożyłam drugą warstwę, ale tylko i wyłącznie w okolicy szczytu nosa, czubkę. Dołożyłam mimo wszystko podkład gąbeczką, ponieważ odniosłam wrażenie, że system stemplowania lepiej po prostu wpłynął na ten podkład. I tak przedstawia się twarz po aplikacji. Zaraz powrócę z wykończonym makijażem. Makijaż mam skończony. Wszystkie kosmetyki, które zastosowałam do wykonania tego makijażu, to są moje sprawdzone produkty, także wiem, jak sprawdzają i jak współpracują z innymi podkładami. Jestem póki co bardzo zadowolona. Podkład nigdzie nie schodzi, ładnie się trzyma. Puder, jaki używam, to jest puder odbijający światło. To nie jest żaden matujący puder, a w tych miejscach, gdzie nie mam rozświetlacza, to błysku żadnego nie ma, także jest pozytywnie, bardzo dobrze, tak bym określiła. Podkład też nigdzie nie schodzi, więc naprawdę jest przyzwoicie. A moje dalsze odczucia i takie podsumowanie całego noszenia tego fluidu znajdziecie na mojej stronie ladymakeup.pl, gdzie zapraszam Was serdecznie. Tam, tak jak już wspomniałam niejednokrotnie, będzie słów kilka. Też o całej serii produktów będą również zdjęcia przed i po, także małe takie porównanie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Miło mi, że poświęciliście swój czas drogocenny w dzisiejszych czasach i oglądaliście mój kolejny odcinek. Jeśli filmik Wam się podobał, to zostawcie kciuka, napiszcie komentarz, czy miałyście ten podkład, używałyście go, może polecacie coś nowego, fajnego, co z chęcią przetestuję. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce w kolejnym odcinku. Pa, pa!